No niestety taka modyfikacja wiąże się też z kosztami. Ten ciągnik tutaj, klas Elios, jest produkowany przez zupełnie inną firmę, a ściśle mówiąc przez firmę Carraro. Firma ta produkuje ciągniki dla różnych odbiorców, czyli w różnych kolorach, markach. I na przykład prawie że 1:1 jest ciągnik Massey Ferguson, jest ciągnik John Deere, jest ciągnik New Holland. Gdyby liczyć bez rabatów w tej chwili w cenach detalicznych, ta naprawa plus jakby kompletny przegląd tego ciągnika i tak dalej, to jest rząd wielkości 45 000 złotych. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. O tym ciągniczku tutaj był już film, powstał. Obiecałem też, że troszeczkę więcej pokażemy później. Natomiast niestety ja się udałem na urlop. No a tutaj, że powiem, w tym czasie prace zostały już daleko posunięte, właściwie jest koniec, no ale może już nie pokażemy dokładnie w szczegółach, chociaż pokażemy, co tutaj przy tym ciągniku zrobiliśmy i omówię poszczególne rzeczy, co zostało przy ciągniku zrobione, ale też tutaj zdecydowałem się na przedstawienie tego ciągnika i kosztów, a właściwie kosztów naprawy tego ciągnika z takiego powodu, że trzeba uważać teraz, gdzie się kupuje części, bo można niestety dosyć mocno przypadkiem przepłacić. I tak samo my, jak kupujemy, no też uważamy teraz, no trzeba uważać na dostawców, no bo na przykładzie kilku części można przepłacić bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak w woli przypomnienia, ciągnik klas Elios 230, ciągnik z 2012 roku. Przebieg tego ciągnika to jest dokładnie 7515. To możemy zobaczyć, bo wtedy nie można było, no bo był rozebrany i porozłączany. Natomiast dzisiaj tutaj możemy spokojnie już uruchomić. Widać 7515 godzin. Ciągnik, to taka modyfikacja. I to nie jest dlatego, że operator jest niskiego wzrostu, czy ma krótkie nogi, natomiast nawet osoba, bym powiedział, o znormalizowanych wymiarach ma dosyć duży problem, jeżeli chodzi o uduszenie pedału sprzęgła, bo oczywiście, no można powiedzieć, że fotel przesunąć bliżej, tylko że jak się fotel przesunie bliżej, to wtedy prawa noga ma bardzo niewygodnie, bo pedały hamulca jednak stoją wyżej, a pedał sprzęgła jest tak jakoś dziwnie tu uformowany. Być może dlatego, żeby tutaj się wygodniej wchodziło, natomiast duszenie pedału jednak wymaga wyprostowania dosyć mocno nogi i chodzić lekko, bo to ręką idzie wdusić, natomiast tam już jest zderzak, więc wyżej nie pójdzie. Musiałby być podgięty ten pedał, natomiast wtedy wiadomo, że będzie tutaj przeszkadzał przy wchodzeniu. No, tutaj ktoś padł na genialny pomysł po prostu dołożenia. To już tak było, my tego nie robiliśmy. No ale zdaje to swoją, tutaj zadanie spełnia znakomicie. Ciągnik trafił do nas przede wszystkim na naprawę sprzęgła i usunięcie wycieku z przedniej pokrywy silnika. Natomiast w trakcie tutaj już rozebrania stwierdziliśmy też nadmierny luz na zawieszeniu przedniej osi. Tutaj to też było pokazywane. Także tutaj były luzy na zwrotnicach i to też wszystko zostało porobione. Dodatkowo przy tym ciągniku zrobiliśmy parę innych rzeczy, o których tutaj jakby nie było wcześniej mowy. No ale w trakcie naprawy wyszły, więc należało to zrobić. Także zrobiliśmy też przy okazji pełen przegląd w zasadzie tego ciągnika. Wszystkie oleje, filtry ma w tej chwili świeże, nowe, z wyjątkiem filtrów kabinowych, bo były czyste, więc tutaj nie wymienialiśmy. Mamy tutaj nowy zbiornik płynu do spryskiwaczy. Naprawiliśmy mechanizm pokrętła sterowania zewnętrznego tylnym podnośnikiem. Przydatna rzecz, zwłaszcza jeżeli tam trzeba podpiąć maszynę, czyli tutaj z zewnątrz można sterować. Wiadomo, tu jest mechaniczny podnośnik, jeżeli ciągnik miałby EHR, a są takie wersje
EHR-u. Tutaj w obudowie lampy zamontowane są przyciski i można sterować, no ale ta wersja jest z mechanicznym podnośnikiem. No i wtedy jest tutaj mechanizm sterowania, natomiast tutaj to było już tutaj dosyć mocno wyrobione. Troszeczkę to zmodyfikowaliśmy. Nie wymienialiśmy tego na nowe, ponieważ cena dosyć zaporowa. W zależności od dostawcy to było od 1000 paru do prawie że 2000 bodajże ten mechanizm, bo to jest wszystko w komplecie, tego nie idzie kupić tutaj osobno. A uszkodzone było to pokrętło i czpień, na którym jest to pokrętło osadzone. Troszeczkę tutaj to przerobiliśmy, czpień skróciliśmy, tak żeby tam ten czworokant był pełen, nieobjechany. Kółeczko, tutaj przewierciliśmy otwór, nagwintowaliśmy w tym czpieniu gwint, zrobiliśmy wewnętrzny śrubką, zabezpieczyliśmy, żeby to nie wypadło, no i to działa, idzie sterować podnośnikiem. Dosyć ciężko to chodzi, ale chodzi. Także myślę, że tutaj też operator z tego będzie bardzo zadowolony. Miejmy taką nadzieję. Z dodatkowych rzeczy, których nie było, no to właśnie nic więcej takiego nie było zrobione. Poza tym mówię, no olej w silniku wymieniliśmy, bo silnik mieliśmy rozebrany. Olej w przekładni zalaliśmy świeży, założyliśmy nowe filtry, no ponieważ to też tam było rozbierane, usuwany wyciek. Więc dlatego logiczne byłoby, żeby to zrobić. No i w osi, która też była praktycznie cała rozebrana, zalaliśmy świeży olej. Także tutaj w tej chwili można powiedzieć, że ciągnik jest po pełnym przeglądzie i może pracować łącznie z regulacją luzów zaworowych. I przez najbliższy czas myślę, że do tego ciągnika nie będzie trzeba zaglądać. Dwie rzeczy, które tutaj głównie ten ciągnik trafił, to sprzęgło. No i tutaj mamy sprzęgło dwustopniowe, suche. Widać tutaj przypalenie, to jest z tej strony i zużyte, no i się upierdoliłem za przeproszeniem, no i zużyte łapki sprzęgła, tutaj kompletnie to jest tutaj wyjechane. Jeszcze a propos sprzęgła, to też w filmie i tam troszeczkę może bym wprowadził w błąd, ponieważ no w Fencie jest troszeczkę inaczej działające sprzęgło. Tutaj jest tak, że aby zadziałało sprzęgło WOM, czyli żeby załączył wałek WOM, to sprzęgło musi być w pozycji jakby wciśniętej i wtedy jest przeniesienie napędu. Jeżeli sprzęgło jest w pozycji, wydawałoby się luźnej, czyli łożysko oporowe nie napiera na łapki, to wtedy no, sprzęgło nie przenosi napędu. Zupełnie jakby odwrotnie jak w normalnych sprzęgłach. Czyli tutaj załączając sprzęgło napędu wałka WOM, niestety cały czas łożysko oporowe napiera na łapki i dopiero wtedy następuje dociśnięcie, jakby tam zwolnienie i dociśnięcie mechanizmu tarczy do tutaj tej tarczy napędowej wałka WOM. Także tutaj poprawię i sprostuję. Jednak lepiej, żeby dźwignia podczas normalnej pracy, no właściwie lepiej, trudno powiedzieć, no troszeczkę może gdzieś tam ta tarcza otwierać, ale to myślę, że narobi mniej szkód niż cały czas pracujące pod naporem, pod naciskiem łożysko oporowe, które też się skończy i zetrze nam dodatkowo łapki, więc lepiej jak ta dźwignia jest w tej pozycji, gdy normalnie nie używamy wałka. Wtedy tarcz jest luźna, nie jest wciśnięta, a łożysko też nie napiera nam na łapki sprzęgła. Czyli tutaj sprzęgło mieliśmy zrobione, wyciek oleju, to co tutaj też pokazywałem, że tam podejrzewaliśmy wał został sprawdzony. No niestety albo stety okazał się dobry, wszystko było dobrze. No to trzeba było szukać dalej, no i tutaj po sprawdzeniu troszeczkę informacji i u producenta silnika wyszło, że ten pierścień uszczelniający, który tutaj jest, który był zamontowany, już chyba 3 razy był wymieniany. To są filtry powietrza z tego ciągnika. Uszczelka pod miskę. Tu mamy pokrywę. No i zaraz powiem, dlaczego ta pokrywa jest tutaj
wymieniona. Ten pierścień uszczelniający zamontowany w tej obudowie rozrządu z przodu, jeżeli by się chciało zamówić oryginalny pierścień uszczelniający firmy Iveco, czy tutaj mamy FPT, zwał jak zwał, chodzi o tego samego producenta silnika. Niestety pierścienia już takiego nie kupi się, bo został wycofany ze sprzedaży. To znaczy, że widocznie tutaj był problem z uszczelnieniem z przodu na wale, dlatego producent w którymś momencie produkcji zmienił rodzaj uszczelnienia. Jest zamontowany pierścień kasetowy, ale w związku z tym, że jest zmieniony pierścień, to niestety trzeba zmienić też pokrywę rozrządu. Różnica polega na tym, że jest po prostu ten pierścień kasetowy jest szerszy, no bo musi być troszeczkę szerszy, ale też większa średnica zewnętrzna i dlatego ta obudowa tutaj niestety by już nie pasowała i jeżeli by chciał ktoś zamówić pod oryginalnym numerem Iveco ten pierścień, to go nie zamówi. Producent wtedy zaleca zakup innego pierścienia, ale przy okazji trzeba zamówić tą, że oto pokrywę rozrządu. I myślę, że w tej chwili problem wycieku został jakby tu skutecznie usunięty. No na pewno pierścień kasetowy jest lepszy, jeżeli chodzi o uszczelnienie, zwłaszcza na wale silnika. Z tyłu był oryginalnie pierścień kasetowy, natomiast z przodu był zwykły. Teraz jest i z przodu, i z tyłu zamontowany pierścień kasetowy. No niestety taka modyfikacja wiąże się z kosztami, które no wysokie, niewysokie to już ocenią poszczególni widzowie, bo teraz trzeba zadać pytanie, czy lepiej co jakiś czas wymieniać zwykły pierścień uszczelniający, ponosić koszty robocizny, czy być może lepiej faktycznie zainwestować i założyć nowy typ uszczelniacza, tym bardziej, że to jakby zalecenie przez producenta silnika, a bez powodu takich zaleceń się nie wydaje. No i mieć spokój na dłuższy tym, a w nowszych silnikach już to było jakby standardowo montowane fabrycznie, także tutaj pech taki polega na tym, że silnik za wcześnie wyprodukowany i pewno wyszły choroby wieku dziecięcego, a to niestety spowodowało, że teraz już ładnych kilka lat po gwarancji trzeba tutaj koszty ponosić. Tu jeszcze jest jedna rzecz, piasta napędu przedniej osi, to jest zmontowane na wyjściu właśnie wałka atakującego z przedniej osi. Tu już jest dosyć mocno był zużyty frez, dlatego też tutaj zdecydowaliśmy się o wymianie tejże piasty. I tutaj mamy uszczelki, tu są praktycznie wszystkie części, które zostały wymienione. Nie ma tego aż tak dużo, no ale kosztów to i tak się troszeczkę narobiło, no ale to o kosztach to za chwileczkę. Proszę o chwilę cierpliwości i oglądanie dalej filmu. Tu mamy czopy zwrotnicy, które też są zużyte, pierścienie uszczelniające w osi, podkładki dystansowe pod czopy, łożyska w zwrotnicach, no i tutaj tak uszczelki, nie uszczelki, ten zbiorniczek uszkodzony. Elementów części za dużo nie ma, a kosztów niestety się nazbierało i tutaj bym teraz musiał, jeżeli chodzi o koszty, to tak jak mówiłem na początku, trzeba uważać, skąd się kupuje, zwłaszcza wtedy, gdy na przykład tak jak ten ciągnik tutaj, klas Elios, jest produkowany przez zupełnie inną firmę, ściśle mówiąc przez firmę Carraro. Firma ta produkuje ciągniki dla różnych odbiorców, czyli w różnych kolorach, markach i na przykład prawie że 1:1 jest ciągnik Massey Ferguson, jest ciągnik John Deere, jest ciągnik New Holland. Nie będę tu mówił o modelach teraz konkretnych. I teraz szukając części zamiennych, sprawdzając, no to dosyć tak nawet sam z przerażeniem stwierdziłem, że te ceny części, cennikowe części detaliczne, czyli tak jak dla klienta, w zależności gdzie się pyta o część, to ona może być prawie że dwukrotnie wyższa lub niższa
I teraz jeżeli ktoś tak mając ciągnik określonej marki, no tu jeszcze wymieniliśmy, zapomniałem, pióro wycieraczki tylnej szyby, bo po prostu jej nie było, a skoro teraz jest tutaj naprawiony spryskiwacz działający, to też w ogóle nie było pióra, założyliśmy kompletne pióro wycieraczki, tak żeby to działało. I teraz ktoś mając ciągnik, a specjalnie nie powiem, gdzie jest najdrożej, gdzie jest drożej, gdzie jest taniej, to już można sobie potem samemu zweryfikować. No i zamówi części u dealera danej marki, to może przypadkiem kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent przepłacić. Na przykład sprzęgło, to sprzęgło, tak jak tutaj leży, może kosztować 5000 i taka jest cena cennikowa, ale może kosztować 2800. Taka jest w tej chwili tutaj cena u nas tego sprzęgła. Niczym się nie różniło poza opakowaniem. Więc można kupić coś za 5000, dokładnie chyba 5100 z groszami, albo 2800 i to jest cena detaliczna. Od tego tutaj jeszcze jakiś rabat zrobimy, ale to też tutaj po kolei do tego dojdziemy. Pokrywa rozrządu może kosztować, ta tutaj może kosztować prawie 2000, bo chyba 1960 albo niecałe 1200 zł. Różnica to jest plus 50%, tak? Między jednym a drugim dostawcą autoryzowanym. Tutaj to jest część kupiona, akurat tą kupiliśmy w autoryzowanej sieci jednego z producentów. I taka różnica to może być, czyli ta pokrywa może zostać kupiona za 1200 zł, ale można za nią zapłacić równie dobrze prawie 2000, niczym się naprawdę nie różni poza opakowaniem i logo. Powiem tak tutaj troszeczkę może za dużo, nie za dużo, niekoniecznie części są tańsze u bezpośredniego jakby producenta. I można ktoś tutaj mylnie pomyśleć, że kupując części bezpośrednio producenta silników kupi je taniej. Na to też trzeba zwrócić uwagę. To jest chyba też, znaczy nie chyba, tylko na pewno, bo to i tak samo mieliśmy z ciągnikami Massey Ferguson, o tam stoi jeden taki rozpołowiony, że części do silnika Perkingsa w sieci sprzedaży Perkingsa były droższe niż w sieci sprzedaży Masseya. Także naprawdę to też nie zawsze jest tak, że bezpośredni producent ma lepszą ofertę niż, powiedzmy, wydawałoby się z drugiej ręki, a to wynika z tego, że jakaś firma X, kupując dużo części, no ma specjalne warunki sprzedaży. Ta uszczelka tutaj pod miskę olejową, ona może kosztować, w zależności od tego, gdzie się kupi, ponad 300 zł lub około 200 zł. Też różnica dosyć spora. Także do naprawy tego ciągnika użyliśmy części od różnych dostawców. Nie wszystkie od jednego, bo tutaj no troszeczkę może trzeba było poświęcić więcej czasu, poweryfikować, przeanalizować oferty. Większość było jednak od jednego dostawcy, bo były zdecydowanie te części w lepszych cenach niż pozostałe u innych. Także tutaj na to też trzeba zwracać uwagę. O, wymieniliśmy też osusacz, filtr układu klimatyzacji, który chyba nigdy nie był wymieniany, a czym grozi zbyt rzadkie lub czasami wcale, ale ten myślę, że nigdy nie był wymieniony. Wymiana takiego filtra, no to już też parokrotnie wspominałem w naszych filmach. I też taki osusacz może kosztować około 200 zł, ale może kosztować prawie 600 zł i to w zależności właśnie głównie od logo, bo poza tym, no tam może zewnętrznie troszeczkę się różni. Tutaj mogę pokazać ten nowy filterek. Można by jeszcze zastosować pewno tańszy filterek, ale niestety są pewne ograniczenia. Odłożymy na chwilę kamerę. Tu jest zamontowany. No i tu jest takie ograniczenie, że on nie może być zbyt wysoki
musi być w miarę niski, żeby tu się jeszcze zmieścił czujnik. Troszeczkę się różni, jak widać ten kruciec, do którego wkręcony jest czujnik, jest troszeczkę w innym miejscu, także to też nie jest akurat tutaj, powiedzmy, oryginalny, to zupełnie jakby tutaj z innej parafii ten filtr dobrany, ale dokładnie dedykowany do tego układu, bo to też w zależności od wielkości układu te filtry są różne jakby pojemności, no i jak za mały to też niedobrze, także tutaj jest też, ale mówię, no to jest taka jeszcze zależność, że no musi być naprawdę wymiarowo dopasowany, nie może być na przykład cieńszy, a wyższy, czy tam dłuższy, tylko no musi być tak, żeby się tutaj to wmieścił, bo później by przeszkadzał tutaj czujnik. Oczywiście, jeżeli by ktoś się uparł, jest w stanie coś tam pokombinować, poprzerabiać i tak dalej, no ale to wtedy wymaga jakiejś tutaj modyfikacji przeróbek, tak, tutaj w tym momencie jest zamontowane i nie wymagało tutaj żadnych zmodyfikowanych rzeczy. Koszt naprawy, bo to pewnie tutaj wszyscy na to czekają, takiego ciągnika, no nie jest mały. Najdroższą pozycją, tu jeszcze było usuwanie wycieku pomiędzy pompą wtryskową a obudową rozrządu, z tych takich rzeczy, które klient tutaj zgłosił. To niestety tu się troszeczkę uzbierało, a tą najdroższą pozycją, no tutaj jest robocizna, no bo rozebranie tego ciągnika, czyli wymontowanie silnika, naprawa sprzęgła, usunięcie wycieku tam na przekładni, rozebranie osi. Silnik też częściowo rozebraliśmy, no bo sprawdzaliśmy ten wał, wymontowanie wału, zmontowanie tego wszystkiego z powrotem. Zamontowanie, no to jest ponad 100 godzin, no i teraz jeżeli się policzy stawkę, no normalną stawka to jest 250, dzisiaj obowiązująca u nas w serwisie i nie jest to najwyższa stawka, bo są wyższe stawki. Natomiast tutaj w warsztacie stosujemy stawkę troszeczkę niższą, 220 zł w tej chwili jest za godzinę pracy mechanika. To można łatwo policzyć, że samej robocizny jest ponad 20 000. No i mniej więcej drugie tyle doszło różnych tutaj części i elementów, no bo może ich nie ma dużo. Aha, jeszcze była tu jedna pozycja taka droższa, to jest regeneracja otworów i otworów zwrotnic i sporników zawieszenia przedniej osi, przepraszam, otwory zwrotnic nie były robione, natomiast były naprawiane tutaj obudowy spornika przedniej osi i sama jakby tutaj obudowa, korpus przedniej osi, to też kilka tysięcy, więc tych części nie ma drugie tyle, ale dosyć dużo tych części się uzbierało, no bo chociaż nawet jak się próbowało się tutaj szukało oszczędności i możliwości obniżenia kosztów, to i tak, gdyby liczyć bez rabatów w tej chwili w cenach detalicznych, ta naprawa plus jakby kompletny przegląd tego ciągnika i tak dalej, to jest rząd wielkości 45 000 złotych. No też z transportem ciągnika, bo też tutaj ciągnik był przywieziony, przynajmniej w jedną stronę ten transport już na razie jest policzony. Od tego, no tutaj oczywiście jakiś rabat będzie trzeba zastosować, no bo to można przeżyć faktycznie szok, że niby nieduża naprawa, a tyle pieniędzy, no ale jak to mówią niektórzy, tanio to już było i taniej chyba nie będzie, no bo tutaj na tę wartość, finalną wartość, no to my już większego wpływu teraz dzisiaj nie mamy, no niestety koszty robocizny bardzo wzrosły, utrzymania, funkcjonowania warsztatów niestety też. Prawdopodobnie no, można przypuszczać, że ktoś, mechanik mobilny, który nie ma zaplecza serwisowego, nie ma warsztatu, może nie płaci podatków, to może by to taniej robociznę wykonał, natomiast części i tak by trzeba kupić. A tutaj tak licząc, to na tych częściach, gdzie szukaliśmy różnych możliwości nabycia tych części, to zaoszczędzone zostało plus minus 30%, tak naprawdę bardzo, bardzo ogólnie, no bo jeżeli mamy 2800 za sprzęgło, a być może ktoś by kupił za 5 i by też myślał, że jest tanio, no bo mówiąc tak obrazowo, 5000
pewnie jakby ktoś zobaczył, aha, ciągnik zachodni 5000, kompletne sprzęgło, tragedii nie ma. A jak się okazuje, można to kupić znacznie taniej, o prawie połowę ceny, a pewnie jak tutaj przy zastosowaniu rabatu, to i prawdopodobnie to będzie właśnie połowę wartości tego sprzęgła, gdyby je kupić w normalnej cenie detalicznej, w autoryzowanym serwisie określonej marki, a tutaj obiecałem, że nie będę mówił jakiej marki, albo na przykład ta obudowa, tutaj też 50% na dzień dobry różnica w cenie w zależności od miejsca zakupu tejże obudowy. Także serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem tymi opowieściami, ale to tak mówię, uznałem, że powiem, bo może to ciekawie, że warto jednak posprawdzać te ceny części i nie zawsze u CoreBanka może być drogo, bo naprawdę tutaj na tym przykładzie mogę stwierdzić, że te części finalnie klient kupi znacznie taniej, gdyby pewnie kupił gdzieś, gdzie wcześniej się zaopatrywał w części tego ciągnika. Także serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale. Myślę, że tamten ciągnik też niedługo omówimy, ale to potrzeba troszeczkę czasu. Tutaj czekamy za decyzją i wtedy powiemy, co tam przy tym ciągniku jest do zrobienia, czy zostanie zrobione i naprawione. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to poproszę łapkę w górę i do usłyszenia w następnym materiale z naszego warsztatu.